Witamy w cyklu Co robią geografowie, który przygotowuje oddział olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dzisiaj moim gościem jest Dawid Szaten, geograf, hydrolog, sedymentolog, doktor nauk o ziemi i adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. No to chyba powinniśmy zacząć od pytania, jak to się stało, że zostałeś hydrologiem właśnie? No, hydrologiem. Jak zostałem geografem, to był taki chyba pierwszy krok do tego hydrologa. I tutaj to będzie chyba tajemnica, ale to była szkoła podstawowa. Miałem profesora bardzo ciekawego, pamiętam go do dziś, profesor Andrzejewski, który zaszczepił taką ideę środowiska, przyrody, geografii, tego, co się dzieje naokoło. I to chyba był taki element, który spowodował, że jestem w miejscu, gdzie jestem. Potem oczywiście były jakieś różne inne kroki, tak? I ta ścieżka się inaczej, różnie u nas układa. Natomiast to była taka idea, taki zaczątek. A hydrolog, woda, wszystko, co płynie, jest interesujące. To przemija, to się zmienia. Trochę odzwierciedla moją osobowość, w związku z tym to jest kwestia dopasowania się do tego, co jest w otoczeniu. W związku z tym tak potem się potoczyło na studiach geograficznych, które ukończyłem na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, że ta specjalność została przeze mnie obrana. Mhm. Badasz głównie rzeki, prawda? Tak, można powiedzieć, że skupiam się na rzekach, chociaż wcześniej po studiach pracowałem z jeziorami i miałem taki epizod troszeczkę dotyczący jakości wód, szczególnie nakierowany na jeziora. Natomiast teraz skupiam się głównie na rzekach nizinnych, natomiast nie tylko, ponieważ głównym tematem są zbiorniki zaporowe, sztuczne zbiorniki oraz działalność człowieka w zlewniach. Jak nasza działalność, to co tworzyliśmy w przeszłości, to co jak oddziałujemy w chwili obecnej, wpływa na ten system fluwialny, wpływa na zlewnie i jak możemy dążyć do poprawy środowiska, w którym żyjemy. Mhm. O tych zbiornikach jeszcze pewnie porozmawiamy, ale powiedz jeszcze, zajmujesz się również sedymentologią. Dla niewprawionych powinniśmy jeszcze wytłumaczyć, kim są właściwie sedymentolodzy i jak badają to, co badają. Ja mam takie warsztaty dla młodzieży, one są zatytułowane Co niesie rzeka? I na pierwsze pytanie zawsze jest odpowiedź wodę. No wodę transportuje, ale w tej wodzie jeszcze jest coś. I ten transport, który rzeka prowadzi, zarówno w rozpuszczeniu, czyli to, co jest transportowane w toni wodnej, albo to, co jest rolowane, transportowane po dnie, albo to, co na chwilę zostanie zatrzymane i po chwili, gdy na przykład mamy większy przepływ, zostanie włączone do przepływu, nazywamy właśnie tą sedymentologią, nazywamy tym transportem fluwialnym. Natomiast hydrolog jest najbardziej ogólne, a jeśli chodzi o specjalizację właśnie, to zajmuje się tym, co ta rzeka transportuje i jak tym osadem, bo tutaj dochodząc już do terminu osadu, jak należy właściwie zarządzać, jaki on ma wpływ na to, jak środowisko funkcjonuje. Mhm. No właśnie, bo jakby powiedziałeś, że wszystko płynie i że hydrolog się właśnie tym zajmuje, więc to jest taka, można powiedzieć, mokra robota, przynajmniej w terenie. Dużo czasu spędzasz w terenie? Wydaje mi się, że każdy geograf jest związany z terenem. Po pierwsze, nasza dyscyplina to jest przestrzeń, to co nas otacza, tutaj już powiedziane powielokroć. W związku z tym ja nie wyobrażam sobie nie zaciągania, jeśli rozumiesz, o co chodzi, bo też masz zajęcia ze studentów w teren, czy uczniów w teren, tak? Czyli pokazania im tej przestrzeni. W związku z tym tak, ja staram się bardzo dużo pracować w terenie, chociaż wiadomo, PESEL jest coraz bardziej dojrzały i tutaj wiadomo, też czasami się rozleniwiamy, mówiąc tak żartobliwie. Natomiast tak, nieodzownym elementem pracy hydrologa, geografa tutaj, bo tak nazywa się wasz cykl, jest to, żebyśmy badali przestrzeń i badali tą przestrzeń w terenie, bo owszem, możemy założyć jakieś założenia, hipotezy, natomiast bez terenu my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. I tutaj, tak jak powiedziałem na początku, głównie zajmujemy się rzekami nizinnymi, ale także pewnymi zlewniami górskimi, eksperymentalnymi zlewniami górskimi. I
co jakiś czas rzucam je gdzieś w teren, rzucam je tutaj związane z badaniami projektowymi, czy z badaniami, które prowadzimy na wydziale, w jakąś inną zlewnię, w jakąś inną rzekę. Mhm. Jak to wygląda w praktyce? Hydrolog idzie w teren, jak rozumiem, z instrumentami badawczymi i jak to wygląda w przypadku badania rzek? Z jakim ekwipunkiem idziesz, jak długo, jak dużo czasu musisz spędzić w terenie? To zależy od badań, natomiast zażartuję od podstawy. Umiem pływać. To jest bardzo ważne. Ważna umiejętność hydrologa. Ważna umiejętność, ponieważ to jest rzeka, to jest woda, to jest środowisko, na które trzeba być przygotowanym. I nie zawsze mamy strumień, który jest małym strumieniem i wystarczy, dochodząc do twojego pytania, mały, drobny ekwipunek. Natomiast czasami jest to, wymaga to pewnych większych środków, większego zaangażowania, chociażby czasami nawet i kierowania jakimś statkiem, pontonem czy jakąś łodzią. Natomiast jeśli chodzi o ekwipunek hydrologa, no to poza odpowiednim ubiorem i tutaj w zależności czy idziemy na, nie wiem, mały strumień, to wystarczą wodery chociażby, chociaż ciepłe strumienie to wiadomo, zawsze można wejść na bosaka, tak, jeżeli są takie warunki. Jesteście trochę podobni do wędkarzy wtedy. Tak, bardzo często nas pytają jak połów, tak, bo widzą te tyczki, te instrumenty, te łaty miernicze, młynek hydrometryczny, tak, te podstawowe narzędzie pracy hydrologa, żeby zmierzyć przepływ. No i często właśnie wędkarze zaczepiają, no jak tam ryba, jak tam wieże, no ale to nie my, bo my akurat zajmujemy się czymś innym. Natomiast w zależności od tego, jaki jest temat badawczy, taki sprzęt bierzemy. W związku z tym od tej łaty, od tej taśmy mierniczej, żeby zmierzyć przepływ na jakimś strumieniu, po jakąś skomplikowaną aparaturę, która ma dokonać pewnych obserwacji i pomiarów in situ, czy jakości wody, pewnych parametrów, czy związane z tą moją sedymentologią, czyli chociażby zawiesiną, czy koncentracją materiału unoszonego i pewnych związków, które w tej wodzie są transportowane. Mhm. Teraz niedawno mieliśmy do czynienia z dużą powodzią na południu Polski, więc wszyscy się przekonali, że woda to może być żywioł. Powiedz mi, czy w twojej pracy też miałeś takie momenty, że badasz rzeczywiście żywioł, który jest potężny, niszczycielski? Praca hydrologa jest troszeczkę niewdzięczna w jednym stopniu. My czekamy na powódź albo na suszę. To jest może trochę brzydkie to, co powiedziałem teraz, tak? Natomiast w aspekcie działań, w aspekcie ekstremów, które są, to są te dwa zjawiska, które są najbardziej interesujące w chwili obecnej tych zmian klimatów, które obserwujemy. W związku z tym, tak, zajmujemy się suszą, badamy, próbujemy modelować, jak odpływ rzeczny, jak stosunki wodne w zlewni będą w przyszłości wyglądać, tutaj na podstawie różnego rodzaju modeli. W związku z tym próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy tej wody nam wystarczy, czy tej wody będziemy mieli pod dostatkiem, chociażby do względów, jeśli chodzi o zaopatrzenie wody do picia, czy wody dla ludności, tutaj różne projekty tego typu, staramy się w tym uczestniczyć, ale także dla sedymentologa, jak tutaj powiedzieliśmy, bardzo istotnym elementem jest powódź, ponieważ to jest czas w tych rzekach nizinnych, w tych rzekach, które płyną w aluwiach, kiedy ta dynamika transportu fluwialnego jest bardzo intensywna. To właśnie jest takie troszeczkę niefajne i niesympatyczne, bo my czekamy na te epizody, które noszą straty i noszą zniszczenie, natomiast dla nas hydrologów są bardzo istotnym elementem badania i oszacowania, jak ten system fluwialny funkcjonuje. Są istotne, bo wtedy widać więcej? Również być może łatwiej jest to zdiagnozować, natomiast to jest kwestia już także kalibracji modeli, które są wystosowane, bo także prowadzimy badania na pewnych zlewniach, które w momencie, kiedy nie pada, nic się nie dzieje. Tutaj nie ma tej ciągłości transportu osadów, bo należy na to spojrzeć z tej perspektywy, że mamy zlewnię, mamy pewien system, który jest zamknięty i w momencie, kiedy mamy dostawę wody do tej zlewni, no przede wszystkim jest to opad atmosferyczny i w momencie, kiedy mamy taki duży opad atmosferyczny, który może na końcu doprowadzić do powodzi, to my możemy sprawdzić te nasze ścieżki, to sediment continuum, które umożliwia zdiagnozowanie, jak ten system fluwialny pracuje w kwestii transportu osadów, bo nie każda ścieżka jest na zawsze ze sobą połączona, ona jest tylko aktywowana w pewnych warunkach, w związku z tym, kiedy mamy możliwość przebadania takiej małej zlewni w momencie wystąpienia takich ekstremów, to w tym momencie możemy sprawdzić te nasze modele, czy to rzeczywiście funkcjonuje w sposób prawidłowy. Mhm. No właśnie, dużo mówisz o modelach, bo rzeczywiście jest tak, że hydrolodzy badają różne parametry rzek po to, żeby opracować modele, które też pomogą przewidywać, co się będzie wydarzało, co się będzie działo. Powiedz, na ile dobrze
hydrolodzy w Polsce rozumieją rzeki, potrafią modelować to, co się w rzekach dzieje, również w kontekście suszy i powodzi? Wydaje mi się, że my powinniśmy powiedzieć najpierw o tym, jak GIS, jak systemy informacji przestrzennej weszły do nauki, weszły do hydrologii i do geografii całościowo. W chwili obecnej w większości badań, które prowadzone są w naszej dyscyplinie, ten GIS jest obecny. W związku z tym narzędzia modelowania, które są de facto pochodną i rozwinięciem tych systemów informacji przestrzennej, no, są coraz lepsze w kwestii przewidywania. I tutaj, nie wiem, chociażby nasz wydział, może nie reklamując, natomiast nasz wydział współpracuje tutaj chociażby ze Skalgo, taką firmą, która zajmuje się modelowaniem odpływu powierzchniowego w zlewni. W związku z tym to są zajęcia dla studentów, które mają pokazać, jak mała zlewnia funkcjonuje w aspekcie odprowadzania wody, ale także mogą na bieżąco modyfikować tą zlewnię, wprowadzać pewne elementy hydrotechniczne. Czyli na przykład jakieś zapory, tak, jazy? Tak, ale także przepusty, budowanie zbiorników retencyjnych, powiedzmy małą zieleń i tak dalej, żeby zmienić strukturę tej zlewni małej i zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. A drugim takim przykładem, który może jest troszeczkę szerszym i bardziej skomplikowanym, jest współpraca z duńską firmą DHI. Tutaj także jest Mike Hydro i tutaj już jest kwestia modelowania, jak się zachowuje rzeka w korycie. I tutaj możemy nawiązać do naszej współpracy z Włochami, Szwajcarami i Niemcami, którą prowadzimy od kilku lat. Nasi studenci jeżdżą na warsztaty do północnych Włoch na rzekę Tagliamento, gdzie przez pierwsze pół roku my się spotykamy online, uczymy ich, jak funkcjonuje środowisko fluwialne w różnych aspektach, a potem przygotowujemy razem pewne proste modele i jedziemy w teren na Field Week i w tym momencie ci studenci mają możliwość samodzielnie przeprowadzić te badania i zobaczyć, czy ten model funkcjonuje, co się zmieniło. A rzeka ta jest niesamowita, bo co roku się zmienia, praktycznie po przejściu wezbrania zimowego. W związku z tym zawsze jest coś nowego, coś, co również nas, którzy mamy tam być takimi mentorami, takimi tylko doglądaczami do tych ich prac, nas też to czasami zadziwia. No właśnie, bo rozumiem też, że te ekstremalne opady, ekstremalne wydarzenia pogodowe też zdarzają się coraz częściej, też są trudniejsze do przewidzenia i rozumiem, że to jest coś, z czym jeszcze te modele sobie nie do końca radzą, skoro mówisz, że zaskakuje coś. No, środowisko jest nieprzewidywalne, w związku z tym my się dostosowujemy. Najpierw zaczęliśmy dostosowywać środowisko, w chwili obecnej dostosowujemy się do tych nagłych zmian. Więc te modele są coraz lepsze, natomiast musimy mieć świadomość, że tak do końca nie znamy chyba tego kierunku, w którym się przesuwamy, tak, jeśli chodzi o te ekstrema. W związku z tym staramy się wykorzystać te narzędzia, natomiast stopień ich dopasowania jest wiadomo różny i zależy od danych, które zasilimy i od terenu, w którym jesteśmy, wracając do tematu, bo hydrolog musi być w terenie, żeby te dane zwalidować. No właśnie, jeszcze o tych modelach. Wiem, że pracowałeś też nad takimi narzędziami, które mają być wskazówką dla żeglugi śródlądowej. Znaczy, kiedy ona może się odbywać przy wystarczająco wysokim, bądź jakby nie za wysokim poziomie wody. Powiedz mi, jak w praktyce wygląda wyznaczanie takich poziomów? Znaczy, to jest taki nasz dodatkowy element, którym się zajmujemy, ponieważ jeżeli byśmy uszczegółowili jednostki, to jestem przedstawicielem Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych. W związku z tym my troszeczkę też zajmujemy się żeglugą. Tutaj modelowanie warunków głębokościowych, modelowanie jak woda będzie w tym profilu podłużnym się zachowywać, umożliwia wskazanie pewnych charakterystyk żeglugowych. I tutaj może nie wchodząc za bardzo w szczegóły, są pewne parametry, które decydują o tym, że ten statek może pójść albo nie. I my z reguły słyszymy, że jest za mało wody. Jest, więc ten okres, kiedy ta żegluga może funkcjonować, jest coraz krótszy, bo mamy te ekstrema, a potem nagle mamy ten okres wezbrania, tak, i mamy problem, ponieważ kiedy teoretycznie mamy dobre warunki dla prowadzenia żeglugi, bo mamy de facto tej wody w korycie dużo, nie mówię o sytuacji ekstremalnej, to potykamy na inny problem, ponieważ mamy pewne przeszkody. I tą przeszkodą może być tak zwane wąskie gardło w postaci mostu. Każdy most oczywiście jest konstrukcją przegradzającą tą rzekę i posiada jakąś rzędną. I w momencie, kiedy podejdzie ten stan wody za wysoko, to pytanie, czy ten statek przejdzie z odpowiednimi kontenerami, z ładunkiem, przy ładowności, tutaj różne parametry o tym decydują. I my zamodelowaliśmy taką sytuację dla praktycznie całego dorzecza Wisły, i wskazaliśmy takie bezpieczne warunki
nawigacyjne, bo chodzi tu przede wszystkim o zachowanie bezpieczeństwa zarówno dla załogi statków, jak i dla nas samych, bo to różne sytuacje, że tak powiem, może generować. W związku z tym tutaj ta żegluga to jest taka pochodna fluwialisty i sedymentologa w jednym. Tak ale jednocześnie musisz brać pod uwagę również wszystkie budowle hydrotechniczne, właśnie mosty, które nam się wydaje z naszej lądowej perspektywy łączą brzegi, ale z perspektywy żeglugi śródlądowej są przeszkodami. Można je interpretować jako przeszkody, po prostu są to miejsca, które mogą stanowić wąskie gardła. Natomiast, żeby nie powiedzieć, że jest tak źle w Polsce, to jest tylko jeden most na Wiśle, który stanowi wąskie gardło. Nie będę wymieniał, który, może zostawmy to jako formę ciekawostki. I tak samo jest na Odrze. Na Odrze także jest bardzo tych mało przeszkód, które mogłyby tak bardzo limitować tą żeglugę śródlądową. No właśnie, skoro już jesteśmy przy budowlach, wspomniałeś też o tym, że zajmujesz się zbiornikami sztucznymi, które powstają po wybudowaniu zapór na rzekach. No oczywiście wśród rzek nizinnych takim wielkim obiektem jest zapora we Włocławku. Czy tam też prowadziłeś badania? Razem z zespołem, tutaj może ja zostałem dołączony do zespołu profesora Babińskiego, bo to nie są oczywiście moje badania, natomiast tutaj zespołem katedry tak, również na Dolnej Wiśle, bo ona jest niezwykle interesująca, prowadziliśmy badania sedymentologiczne. Tutaj to jest ciekawy przypadek, ponieważ zbiornik włocławski powstał jako pierwszy z kaskady, która miała powstać. To jest główna szkoda, która została wyrządzona dla Wisły, naszym zdaniem. Mogę tak śmiało powiedzieć za resztę zespołu i chyba mnie nie zwrócą mi uwagi. Natomiast w momencie, kiedy powstałyby kolejne zbiorniki, nie mielibyśmy pewnych problemów, z którymi od lat Wisła się boryka. Jakie to problemy? Przede wszystkim to są pochodne także stanów wody. Musimy spojrzeć na to troszeczkę szerzej. Mamy pewien kryzys wodny, mamy niedobór tej wody, polegający na tym, jak już tutaj rozmawialiśmy, że ten opad już nie jest tak rozłożony w czasie i może sumy są te same, jeśli chodzi o opad atmosferyczny, natomiast jest duże zróżnicowanie częstotliwości tych dużych opadów i coraz częstsze okresy bezdeszczowe. To skutkuje tym, że dla Dolnej Wisły, która jest już z tym ostatnim fragmentem fluwialnym w naszym kraju, trzeba spojrzeć na to z tej perspektywy, tej wody zaczyna najbardziej brakować. No i w momencie, kiedy mamy taki zbiornik, który jest samodzielny, który nie pracuje tutaj w kaskadzie, mamy problemy erozji poniżej tego zbiornika, co było badane już od lat 70., 80., tutaj bardzo dobrze rozpoznane. Natomiast w chwili obecnej, jeśli chodzi o sedymentologię, zaczynamy borykać się z pewnym problemem. Ta erozja spowodowała, mówiąc kolokwialnie, wymiecienie tych osadów, piaszczystych osadów, które są w korycie, niżej. W związku z tym, bazując na scenariuszach, które są określone, w dalszym profilu głębokościowym Wisły może zaczynać brakować tego piasku. My mówimy, że to jest piękna, naturalna rzeka z łachami. Ten piasek tam jest, natomiast procesy erozyjne powodują, że ten piasek jest coraz bardziej, ta strefa przesuwana do przodu i ten piasek ucieka. Tak? Jest transportowany w kierunku Bałtyku. W związku z tym deficyt pogłębiania się koryta, deficyt erozji, który będzie następował coraz dalej i dalej, będzie się pogłębiał. W związku z tym pytanie, co jakie należy... to będzie miało konsekwencje? Konsekwencją będzie to, że w momencie, kiedy rzeka nie ma czego transportować, bo na rzekę należy spojrzeć właśnie z kwestii pewnego balansu. Mam osad w środku, mówimy o rzece aluwialnej, to ja się nim zajmuję, ja go będę transportować, nie będę niszczył brzegów. Tak jakbyśmy spersonalizowali tą rzekę. Ja rzeka. Natomiast w momencie, kiedy tego osadu nie będzie, ta rzeka będzie nam niszczyć brzegi. W związku z tym to będzie głównym problemem, że ona się będzie wcinała, ona się będzie rozcinała nam boki, koryta, erozja boczna. W związku z tym to będzie głównym problemem deficytowym. A w związku z tym, że mamy tej wody mało, to jeżeli będziemy mieli głębsze koryto, to jeszcze mniej tej wody będzie się nam wydawało, że w tym korycie jest. W związku z tym, nie wiem, chociażby teraz w niedzielę byłem znowu po przejściu małego wezbrania, byłem u mnie w Bydgoszczy nad Wisłą, w Fordonie, no i znowu ten stan wody jest niziutki, już nawet słyszałem wśród ludzi, którzy spacerowali po wybrzeżu, znowu tej wody jest mało, jest mało i w perspektywie te problemy mogą nam się pogłębiać. No i teraz co zrobić? Tutaj jest niepopularna teza, którą głoszę, natomiast kwestia wprowadzenia wszystkich działań w zlewni, które są zobligowane, zrównoważonych działań w zlewni, ale także
być może należy zastanowić się nad dokończeniem tej kaskady. Stąd plany stopnia wodnego Siarzewo, który czekamy na jego realizację, powiem to teraz w tej chwili tak. Mhm. Czyli jest też tak, że ten zbiornik włocławski jest trochę, można powiedzieć, takim kłopotliwym dziedzictwem okresu, w którym go wybudowano, tak? To znaczy, że plan był taki, że to była część całości, ale przez długi czas funkcjonuje samodzielnie i to jest źródło problemów. Tak, natomiast musimy spojrzeć przynajmniej ja się staram tak patrzeć na zbiorniki retencyjne w naszym kraju, to było rozwiązanie na tamte czasy. W chwili obecnej prowadzimy różnego rodzaju inwestycje na rzekach, grodzimy je, bądź usuwamy przegrody, co też jest pewnym trendem europejskim. Natomiast prowadzimy pewne zabiegi i trzeba się zastanowić, jakie kroki należy przedsięwziąć, żeby uchronić to środowisko przed dalszą degradacją. Bo tutaj musimy spojrzeć na ten odcinek Wisły pod kątem ochrony tego, co już mamy, żeby nie było gorzej, a patrząc z perspektywy innych zbiorników, tutaj chociażby tego, na którym najbardziej się skupiam, czyli zbiornika Koronowskiego w Kaskadzie Brdy, bo to jest taki mój główny konik, tam też popełniono może nie szereg błędów, ale szereg dostosowań do czasów, które były. I w chwili obecnej są prowadzone pewne zabiegi na tym, żeby spróbować odwrócić się przodem do rzeki. To jest takie bardzo fajne hasło na Bydgoszczy, żeby się odwrócić i pokazać, że ta rzeka jest niezwykle istotna, bo to są te główne arterie, które limitowały rozwój miast, rozwój ośrodków, tutaj bardzo wiele rzeczy. Teraz nam służą i do rekreacji, i do spacerowania, i zapewniają nam wodę pitną. W związku z tym musimy o nie dbać. To musi być ten nasz nadrzędny element troski o to, żeby zachować je dla przyszłych pokoleń w najlepszej kondycji. No właśnie, a propos przyszłych pokoleń, myślisz, że sytuacja z dostępnością wody w Polsce, zwłaszcza na tym obszarze nizinnym, będzie się pogarszać w najbliższych dekadach? Wydaje mi się, że tutaj tereny podgórskie mają większe problemy, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Tutaj jest kwestia po pierwsze ilości i jakości odnawialności tego zasobu, natomiast skupiając się na odcinku nizinnym, modele wskazują, że będzie tej wody mniej, natomiast nie pokazują, że będzie ich niestety, na szczęście, aż tak mało. W związku z tym ja nie chciałbym wprowadzać pewnej atmosfery zagrożenia, że mamy problem z wodą, ale musimy dbać o nią jako na największe dobro. Natomiast prowadziliśmy badania tutaj na Brdzie w Bydgoszczy, tak cofam się na lokalny rynek troszeczkę, bo rozumiem, że jest mi troszeczkę łatwiej. Jasne. Natomiast mamy ujęcie wód powierzchniowych, tutaj można na ten temat troszeczkę powiedzieć, dla miasta Bydgoszczy. Ono jest właśnie z rzeki Brdy i tutaj jest już problem powoli z zachowaniem rzędnej piętrzenia, żeby pobierać tą wodę racjonalnie w okresie, kiedy mamy spadki zwierciadła wody wynikające z naturalnej fluktuacji hydrogramu, tak? Czyli kiedy mamy wysokie, kiedy mamy niskie. W związku z tym już wszystkie miasta powoli zastanawiają się, jakie działania przedsięwziąć, szukając nas trochę hydrologów, naukowców i to jest bardzo fajna rzecz, bo nie jesteśmy hydrologami dla sztuki, jesteśmy dyscypliną, która może być realnie zaangażowana w działania zarządzania wodą, osadem, tak? Tutaj w zlewni. To chyba jest dobra puenta naszej rozmowy, pokazująca, że hydrologia jest rzeczywiście nie tylko dyscypliną naukową, ale pomaga rozwiązywać realne problemy z dostępnością wody, z tym, jak rozsądnie ją gospodarować. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To było bardzo ciekawe. Dzięki. Również dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.